Ślub mojej wnuczki Zofii miał być dniem czystej radości, momentem, który ogrzeje serce na lata. Zamiast tego stał się dniem, w którym odkryłam, jak naprawdę postrzega mnie moja własna rodzina. Pamiętam to doskonale. Wchodząc do eleganckiej sali balowej Grand Hotelu Magnolia, gdzie miało odbyć się przyjęcie, podeszłam do stołu, by odebrać moją wizytówkę i numer stolika. Młoda kobieta z uśmiechem podała mi kartonik. Spojrzałam w dół, spodziewając się zobaczyć Elżbieta Kowalska, babcia panny młodej. Zamiast tego elegancką kaligrafią wypisano słowa: stara babcia, która za wszystko płaci. Dobrze, że jesteś. Śledź moją historię do końca i skomentuj miasto, z którego oglądasz, żebym wiedziała, jak daleko dotarła moja opowieść. Jeśli ta historia porusza twoje serce, daj znać, z jakiego miasta oglądasz, chcę wiedzieć, jak daleko dotarła moja opowieść. I nie zapomnij, zasubskrybuj, by odkrywać więcej historii o sile i przetrwaniu. Moja dłoń zamarła w powietrzu. To musiał być pomyłka, ale uśmiech na twarzy pracownicy nie drgnął. Zacisnęłam zęby, udając uśmiech, nie chcąc robić sceny w tak ważnym dniu dla Zofii. Przypięłam tę obraźliwą wizytówkę do mojej blado-niebieskiej sukienki, tej, którą tak kochał mój zmarły mąż Robert, i weszłam na salę. Moje policzki płonęły z upokorzenia. Czy Zofia to zatwierdziła? Czy mój syn Jan i synowa Agnieszka uznali to za stosowne? Za zabawne? Czułam, jak narasta we mnie gniew i rozczarowanie. Próbowałam cieszyć się przyjęciem, rozmawiając z gośćmi, którzy albo nie zauważyli mojej wizytówki, albo byli zbyt uprzejmi, by o niej wspomnieć. Wtedy usłyszałam rozmowę, która zmroziła mi krew w żyłach. Widziałeś wizytówkę babci? Ktoś wyszeptał z chichotem. Agnieszka mówiła, że to będzie przezabawne. Inny głos odpowiedział: najwyraźniej to ich osobisty bankomat. Odsunęłam się szybko, dłonie mi drżały. Byłam zraniona, ale i zaskoczona ich bezczelnością. Właśnie wtedy Jan zauważył mnie i zawołał do grupy elegancko ubranych gości. Mamo, jego głos niósł się po sali. Podejdź, poznaj państwa Wiśniewskich. Tata grał kiedyś w golfa z panem Adamem. Podeszłam niechętnie. Pan Adam Wiśniewski wyglądał znajomo, może jakiś wspólnik Roberta. Mamo, to jest Adam i Marta Wiśniewscy, powiedział Jan, dodając ze śmiechem: mamo, nasz chodzący rachunek bankowy. Uśmiech Marty Wiśniewskiej zbladł, gdy spojrzała na moją wizytówkę. Adam wyglądał na zakłopotanego. Elżbieta Kowalska, powiedziałam stanowczo, wyciągając rękę. Wdowa po Robercie. Oczywiście, powiedział Adam uprzejmie. Robert często o pani mówił, był z pani bardzo dumny. Rozmowa toczyła się dalej, ale ja ledwo ją słyszałam. Kiedy państwo Wiśniewscy odeszli, odciągnęłam Jana na bok. Co to ma znaczyć? Zapytałam, wskazując na moją wizytówkę. Jan zaśmiał się. Och, mamo, nie bądź taka wrażliwa, to tylko żart. Wszyscy wiedzą, że to ty masz głębokie kieszenie, odkąd tata zostawił ci cały majątek. To jest upokarzające, powiedziałam cicho. Och, proszę cię, przewrócił oczami. Wyluzuj, to impreza. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, pojawiła się Agnieszka, elegancka w swojej sukience matki panny młodej. A, tu jesteś, Elżbieta. Czy Jan cię już wszystkim przedstawił? Chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, kto jest odpowiedzialny za ten wspaniały ślub. Puściła mi oczko i oboje się zaśmiali. Przeprosiłam i udałam się do toalety, potrzebując chwilę samotności. Kiedy ocierałam oczy chusteczką, drzwi się otworzyły i wszedł starszy pan w dobrze skrojonym garniturze, po czym cofnął się, przepraszając. Pani Elżbieto, Elżbieto, zawołał niepewnie z zewnątrz. To Marcin Wójcik, prawnik Roberta. Czy mógłbym zamienić słowo? Opanowałam się i wyszłam. Marcin zajmował się spadkiem Roberta i zawsze był dla mnie bardzo miły. Nie mogłam nie zauważyć, że gestykulował w stronę mojej wizytówki. I niektóre komentarze, westchnęłam, najwyraźniej to tylko żart.
Wyraz twarzy Marcina ściemniał. To nie jest zabawne, a Robert byłby wściekły. Zahaczył się, po czym ściszył głos. Jest coś, co powinna pani wiedzieć, coś, o czym Robert nalegał, żebym pani nie mówił, chyba że stanie się to konieczne. Sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynatki i wyjął kopertę. To jest klauzula do testamentu Roberta. Dodał ją krótko przed śmiercią. Otworzyłam ją drżącymi palcami i przeczytałam. Język prawniczy był skomplikowany, ale znaczenie było jasne. Każdy potomek, który publicznie mnie upokorzył, zostanie wydziedziczony ze swojej części fortuny Roberta, fortuny znacznie większej niż kiedykolwiek sobie wyobrażałam. Spojrzałam na Marcina oszałomiona. Dlaczego mi o tym nie powiedział? Miał nadzieję, że nigdy nie będzie to potrzebne, powiedział Marcin cicho. Chciał, żeby traktowali panią dobrze, bo ją kochają, a nie dlatego, że boją się utraty spadku. Spojrzałam z powrotem w stronę sali balowej, gdzie moja rodzina świętowała, nieświadoma, że ich zachowanie kosztowało ich miliony. Co chce pani zrobić? Zapytał Marcin. Ostrożnie złożyłam dokument i podałam mu go z powrotem. Nic, jeszcze nie. Muszę zobaczyć, jak daleko się posuną. Wracając na przyjęcie, wizytówka wydawała się cięższa na mojej piersi. Ale teraz, zamiast wstydu, czułam, że budzi się we mnie coś innego. Determinacja, by wreszcie zobaczyć moją rodzinę taką, jaka naprawdę była. Czułam narastającą nadzieję, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. Poranek po ślubie Zofii. Siedziałam sama przy kuchennym stole, wciąż w szlafroku, wpatrując się w obraźliwą wizytówkę, którą położyłam przed sobą. Elegancka kaligrafia drwiła ze mnie. Stara babcia, która za wszystko płaci. Przesunęłam palcem po literach, przypominając sobie, jak Robert zareagowałby, gdyby to zobaczył. Jego gniew był rzadki, ale potężny, gdy ktoś okazywał brak szacunku tym, których kochał. Oni się zmienili, wyszeptałam do pustego pokoju, jakby Robert mógł mnie usłyszeć. A może zawsze tacy byli, a my po prostu nie chcieliśmy tego widzieć? Wstałam i poszłam do salonu, przyciągnięta dużym portretem rodzinnym nad kominkiem. Został zrobiony 5 lat temu, na naszą 40. rocznicę ślubu. Robert siedział pośrodku, wciąż krzepki, mimo wczesnych oznak choroby, która później go zabrała. Ja stałam obok niego, z ręką na jego ramieniu. Jan i Agnieszka stali po bokach, a Zofia i jej brat Michał, wtedy nastolatkowie, stali z przodu. Wyglądaliśmy na szczęśliwych, wyglądaliśmy jak rodzina. Kiedy dokładnie wszystko się zmieniło? To pytanie dręczyło mnie, gdy przygotowywałam poranną herbatę. Może działo się to stopniowo, tak subtelnie, że nie zauważyłam erozji szacunku, dopóki nie było za późno. Pierwsze wyraźne wspomnienie przyszło zaledwie 6 miesięcy po pogrzebie Roberta. Jan i Agnieszka zaprosiły mnie na obiad, co było rzadkością nawet wtedy. Byli niezwykle uprzejmi, pytali o moje samopoczucie, wspominali Roberta. Potem, przy deserze, poruszyli prawdziwy cel wieczoru. Mamo, powiedział Jan, uzupełniając moją lampkę wina. Agnieszka i ja myśleliśmy o remoncie naszej kuchni. Nic wyszupanego, tylko wymiana sprzętów, nowe blaty, takie rzeczy. To brzmi cudownie, odpowiedziałam, nieświadoma tego, co nadchodzi. Problem w tym, kontynuowała Agnieszka płynnie, że z czesnym za dzieci na studia i wszystkim innym jesteśmy teraz trochę spięci. Pamiętam tę pauzę, te pełne oczekiwania spojrzenia. Czy prosicie mnie o pieniądze? Nie prosimy, powiedział Jan szybko. Po prostu tata zostawił cię w bardzo komfortowej sytuacji, a my pomyśleliśmy, że może chciałabyś pomóc rodzinie. Tego wieczoru wypisałam im czek na 30 000 złotych. Patrząc wstecz, to był początek. Małe prośby stawały się większymi. Remont kuchni stał się pełnym remontem domu. Pomoc w opłaceniu studiów stała się luksusowymi samochodami zarówno dla Zofii, jak i Michała, gdy skończyli 18 lat.
Rodzinne wakacje, na które byłam zapraszana i od których oczekiwano, że je sfinansuję. Otworzyłam szafę w korytarzu i wyciągnęłam pudło z dokumentami finansowymi. Siedząc na podłodze jak uczennica, zaczęłam przeglądać wyciągi bankowe i anulowane czeki. Dowody mojego wsparcia finansowego dla stylu życia Jana i Agnieszki były przytłaczające. Przez 3 lata dałam im prawie 250 000 złotych. Telefon zadzwonił, przerywając moje podliczanie. To była Agnieszka. Elżbieta, jesteś w domu? Dzwoniłam na twoją komórkę. Nawet nie zauważyłam, że moja komórka wciąż była w wieczornej torebce. Tak, jestem w domu. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Jan i ja chcieliśmy ci tylko podziękować za wczoraj. Czy ślub nie był piękny? Tak, był piękny, powiedziałam. Zofia i Marek są tak wdzięczni za twoją hojność. Nie mogliby mieć tak wspaniałego ślubu bez ciebie. Zamknęłam oczy, przypominając sobie czek na 45 000 złotych, który wypisałam na salę i catering. Cieszyłam się, że mogłam pomóc. Właściwie to po części dlatego dzwonię, kontynuowała Agnieszka. Jej głos nabrał tej słodkawej jakości, którą zaczęłam rozpoznawać. Rodzice Marka mieli zapłacić za podróż poślubną, ale biznes jego ojca ma trudności i musieli się wycofać. Zofia jest po prostu zdruzgotana. Słyszałam, co nadchodzi. Zastanawialiśmy się, czy mogłabyś pomóc. Mają serce ustawione na 2 tygodnie na Bali. Jan i ja dołożylibyśmy się. Oczywiście, ze wszystkim, co wydaliśmy na ślub, wszystko, co oni wydali, prawie wszystko pokryłam ja. Pomyślę o tym, powiedziałam, zaskakując nas oboje moją niejednoznaczną odpowiedzią. Nastąpiła pauza. Och, nóż, muszą szybko zarezerwować, żeby dostać najlepsze ceny. Rozumiem, dam znać jutro. Po odłożeniu słuchawki wróciłam do mojej finansowej archeologii. Robert zawsze ostrzegał mnie przed stosunkiem Jana do pieniędzy. Widzi je jako rozwiązanie wszystkiego, powiedział mi kiedyś. Ale pieniądze bez wartości tylko tworzą więcej problemów. Wtedy nie rozumiałam, a może nie chciałam rozumieć. Pukanie do drzwi zaskoczyło mnie. Przez wizjer zobaczyłam Michała, mojego wnuka, nerwowo przystępującego z nogi na nogę na ganku. Szybko zebrałam rozrzucone papiery finansowe i schowałam je z powrotem do szafy, zanim otworzyłam drzwi. Babciu, powiedział, robiąc krok do przodu, żeby mnie przytulić. W wieku 21 lat był wysoki jak jego dziadek, z takimi samymi dobrymi oczami. Wszystko w porządku, wysyłałem ci wiadomości. W porządku, kochanie, trochę zmęczona po wczoraj. Wejdź. Poszedł za mną do kuchni, gdzie nastawiłam czajnik na świeżą herbatę. Michał zawsze różnił się od reszty. Był bardziej rozważny, mniej skupiony na pozorach i statusie. Chciałem przeprosić za wczoraj, powiedział, siadając przy stole. Ta wizytówka, sposób w jaki wszyscy rozmawiali, to nie było w porządku. Czułam, jak gula formuje się w moim gardle. Zauważyłeś? Oczywiście, że zauważyłem, tak jak wielu innych. Spuścił wzrok, zawstydzony. Powinienem był coś powiedzieć. Poklepałam go po ręce. To nie jest twój obowiązek poprawiać rodziców, ale to mój obowiązek stać w obronie tego, co słuszne. Spojrzam gi prosto w oczy. Tata i mama, oni się zmienili, odkąd dziadek umarł. A może ja po prostu wcześniej tego nie widziałem. Cały czas rozmawiają tylko o pieniądzach, o twoich pieniądzach konkretnie. Co masz na myśli? Michał zawahał się. W zeszłym tygodniu podsłuchałem, jak rozmawiali o twoim domu. Tata powiedział coś o tym, że jest za duży dla jednej osoby i jak mogliby ci pomóc w zmniejszeniu go. Czajnik zagwizdał, dając mi chwilę na przetrawienie tej informacji. Nalewając gorącą wodę do torebek z herbatą, pomyślałam o mecenasie Marcinie Wójciku i klauzuli w testamencie Roberta. Pomyślałam o wizytówce, o ciągłych prośbach o pieniądze, a teraz o tym jawnym planie, by mnie wyrzucić z mojego domu.
Babciu, głos Michała sprowadził mnie z powrotem do teraźniejszości. Na pewno wszystko w porządku? Postawiłam czajnik na stole i usiadłam naprzeciwko niego. Jest lepiej niż w porządku, Michale. Myślę, że wreszcie widzę rzeczy jasno po raz pierwszy od lat. Co masz na myśli? Uśmiechnęłam się, podejmując decyzję. Po prostu nadszedł czas na pewne zmiany. Popijając herbatę, przyglądałam się twarzy mojego wnuka, zastanawiając się, czy naprawdę różnił się od swoich rodziców, czy też ziarna roszczeniowości były jedynie uśpione, czekając na odpowiednie warunki, by wykiełkować. Po raz pierwszy od śmierci Roberta zimna jasność zastąpiła mój smutek i samotność. Nie podejmowałam żadnych pochopnych decyzji, ale obserwowałam i czekałam, aby zobaczyć, kto w mojej rodzinie naprawdę zasługiwał na dziedzictwo, które zostawił Robert. 3 dni po ślubie Zofii, Jan i Agnieszka zorganizowali popołudniowe przyjęcie w swoim klubie wiejskim Dębowy Gaj. Zastanawiałam się, czy wziąć udział, ale ciekawość zwyciężyła. Chciałam zobaczyć, czy incydent z wizytówką był anomalią, czy częścią większego wzorca. Przybyłam do klubu wiejskiego Dębowy Gaj, ubrana w prosty, ale elegancki kremowy garniturę, o którym Robert zawsze mówił, że wyglądam w nim królewsko. Wchodząc do prywatnej jadalni, zauważyłam kilku gości ze ślubu, w tym Zofię i jej nowego męża Marka, Michała oraz różnych krewnych i przyjaciół. Mamo, tutaj! Zawołał Jan, machając w moją stronę do głównego stołu. Agnieszka, olśniewająca w designerskiej sukience, która prawdopodobnie kosztowała więcej niż miesięczna pensja większości ludzi, pocałowała mnie w powietrzu. Elżbieta, wyglądasz ładnie, powiedziała, jej ton sugerował lekkie zaskoczenie. Zostawiłyśmy ci miejsce tutaj. Usiadłamy na krześle, zauważając, że zostałam posadzona obok rodziców Marka, których ledwo znałam, a nie obok moich wnuków. Przyjęcie przebiegało całkiem przyjemnie, dopóki Agnieszka nie stuknęła w kieliszek, by zwrócić uwagę. Chcemy podziękować wszystkim za przybycie i za pomoc w uczynieniu ślubu Zofii i Marka tak wyjątkowym, zaczęła. I oczywiście specjalne podziękowania dla babci Elżbiety, która była tak niewiarygodnie hojna. Wszystkie oczy zwróciły się na mnie. Właściwie, kontynuowała Agnieszka, jej uśmiech nie do końca dosięgał oczu. Mamy ekscytującą wiadomość. Babcia sfinansuje podróż poślubną marzeń Zofii i Marka na Bali. Rozległy się pojedyncze brawa. Siedziałam zamrożona, z filiżanką kawy w połowie drogi do ust. Nie podjęłam takiego zobowiązania. Mamo, zapytał Jan, gdy nie od razu potwierdziłam ogłoszenie. Ostrożnie odstawiłam filiżankę. Słyszę o tym po raz pierwszy, powiedziałam, utrzymując spokojny głos. Nastała niezręczna cisza. Zofia wyglądała na zdezorientowaną, potem zawstydzoną. Marek wpatrywał się w swój talerz. Kurz, rozmawialiśmy o tym wczoraj, powiedziała Agnieszka z nerwowym śmiechem. Pamiętasz? Powiedziałaś, że o tym pomyślisz. Tak, powiedziałam to i wciąż myślę. Jan pochylił się, mówiąc szeptem, który wyraźnie miał być słyszany. Mamo, nie rób sceny, już im powiedzieliśmy, że mogą rezerwować wyjazd. Czułam, jak coś we mnie pęka. Nić, która była naciągnięta zbyt mocno przez zbyt długi czas. Nie, przypominam sobie, żebym zgodziła się zapłacić za podróż poślubną na Bali, powiedziałam na tyle głośno, by wszyscy usłyszeli. Właściwie to rodzice Marka pierwotnie planowali pokryć ten wydatek. Ojciec Marka poruszył się niespokojnie. Były pewne problemy w biznesie. Wymamrotał. Rozumiem, powiedziałam uprzejmie. Takie rzeczy się zdarzają, ale uważam, że nieodpowiednie jest publiczne deklarowanie cudzych pieniędzy bez ich zgody, prawda? Przy stole zapanowała cisza.
Twarz Agnieszki poczerwieniała. Może Zofia i Marek mogliby rozważyć skromniejszą podróż poślubną, zasugerowałam, taką, na którą ich stać. Na co ich stać? Syknęła Agnieszka. A co z tym, na co ciebie stać? Wszyscy wiedzą, że Robert zostawił cię w więcej niż komfortowej sytuacji. Coś w jej tonie, w tym roszczeniowym poczuciu, w urazie sprawiło, że moja decyzja stała się jasna. Moja sytuacja finansowa nie jest tematem do publicznej dyskusji, powiedziałam stanowczo, ani moje wybory dotyczące wydatków. Jan złapał mnie za ramię, jego palce boleśnie się wbiły. Mamo, przestań, upokorzasz nas. Wyrwałam ramię. Nie, Janie, to wy się upokorzyliście. Wstałam, wygładzając żakiet. Zofio, Marku, życzę wam obojgu wszelkiego szczęścia. Chętnie dołożę się do rozsądnej podróży poślubnej, ale omówię to z wami prywatnie. Kiedy odwróciłam się, by odejść, Michał również wstał. Odprowadzę cię, babcio. W holu, z dala od ciekawskich oczu, wreszcie pozwoliłam sobie na utratę opanowania. Moje dłonie drżały, gdy szukałam kluczyków do samochodu. Jesteś w stanie prowadzić? Zapytał Michał delikatnie. Skinęłam głową, biorąc głęboki oddech. Jestem w porządku, tylko trochę wstrząśnięta. Powinnaś być z siebie dumna, to wymagało odwagi. Spojrzałam na mojego wnuka. Naprawdę na niego spojrzałam. W tamtej chwili przypominał mi tak bardzo Roberta, że aż serce mnie bolało. Chciałbyś przyjść na obiad dziś wieczorem? Zapytałam impulsywnie. Michał uśmiechnął się. Chętnie. Później tego wieczoru, gdy siedzieliśmy w mojej kuchni, dzieląc prosty posiłek z pieczonego kurczaka, zwierzyłam się Michałowi z zachowania jego rodziców przez ostatnie 3 lata. Ciągłe żądania finansowe, stopniowa erozja szacunku. Nie jestem zaskoczony, powiedział ze smutkiem. Obserwowałem, jak to się dzieje. Po śmierci dziadka to było tak, jakby widzieli cię jako, nie wiem, bankomat? Podsunęłam. Skinął głową. I jest coraz gorzej. W zeszłym tygodniu znowu podsłuchałam, jak rozmawiali o twoim domu. Co powiedzieli? Michał zawahał się. Rozmawiali o tym, jak cię przekonać, żebyś przeniosła się do słonecznych wzgórz, domu spokojnej starości. Byłam oszołomiona. Mój dom był moim sanktuarium, wypełnionym wspomnieniami z życiem, które zbudowaliśmy z Robertem. Tata powiedział, że będzie to lepsze dla wszystkich, jeśli zmniejszysz swoje mieszkanie. Wspomniał coś o tym, że rynek nieruchomości jest gorący i jak mogliby ci pomóc zmaksymalizować twoją inwestycję. Poczułam się chora. Nie chodziło im tylko o moje pieniądze. Chcieli też mojego domu. Michał, muszę ci coś powiedzieć. Powiedziałam, decydując się zaufać mu z prawdą o klauzuli Roberta. Ale zanim zdążyłam kontynuować, zadzwonił dzwonek do drzwi. Przez okno zobaczyłam samochód Jana na podjeździe. To twój ojciec, powiedziałam. Wyraz twarzy Michała stwardniał. Nie musisz otwierać, ale skończyłam się ukrywać. Nie, myślę, że czas wyjaśnić sprawy. Otworzyłam drzwi i zobaczyłam Jana stojącego tam. Jego twarz zaczerwieniona ze złości. Co to do cholery był za występ na branczu? Zażądał, przepychając się obok mnie do przedpokoju. Potem zauważył Michała. Co ty tu robisz? Jem obiad z babcią, odpowiedział Michał spokojnie. Coś, czego reszta z was mogłaby spróbować, nie prosząc o pieniądze. Twarz Jana ściemniała. Trzymaj się z dala od tego, Michał. To jest między twoją matką a mną. Nie, powiedziałam stanowczo. Jeśli mamy mieć tę rozmowę, Michał zostaje. Mam dość prywatnych manipulacji, Janie. Połóżmy wszystko na stół. I w tamtej chwili, patrząc na złą twarz mojego syna i ochronną postawę mojego wnuka, wiedziałam, że osiągnęliśmy punkt krytyczny. Nie było odwrotu. Mam dość twojej postawy, mamo, powiedział Jan, krążąc po moim salonie jak zwierzę w klatce. Siedziałam spokojnie w starym fotelu Roberta z rękami złożonymi na kolanach. Michał stał przy kominku z ramionami skrzyżowanymi, obserwując ojca z mieszanką rozczarowania i determinacji. Nikt nikogo nie zatruwa, odpowiedziałam spokojnie. Po prostu uznajemy to, co działo się w tej rodzinie, odkąd zmarł twój ojciec. A co to dokładnie jest?
zażądał Jan. Ty i Agnieszka traktowaliście babcię jak bank, a nie osobę, powiedział Michał, zanim zdążyłam odpowiedzieć. Wizytówka na ślubie, ogłaszanie jej, że zapłaci za podróż poślubną Zofii bez pytania, rozmawianie o sprzedaży jej domu za jej plecami. Szpiegowałeś nas? Twarz Jana poczerwieniała jeszcze bardziej. Zwracałem uwagę, skontrował Michał. Coś, czego ty mógłbyś spróbować kiedyś. Jan odwrócił się do mnie. Jego wyraz twarzy zmienił się na pojednawczy ton, którego zawsze używał, gdy czegoś chciał. Mamo, wszystko źle rozumiesz. Po prostu staramy się pomóc ci mądrze zarządzać finansami, nie młodniejesz. A ja mam 65 lat, Janie, nie 95, przerwałam. Mój umysł jest doskonale sprawny i jestem w pełni zdolna do zarządzania własnymi sprawami. Ale tata zostawił ci tak dużo. Stop, podniosłam rękę. Robert zostawił mi dokładnie to, co zamierzał mi zostawić. Jego majątek nie jest rodzinną skarbonką. Fałszywy uśmiech Jana zniknął. Więc co mówisz? Odcinasz nas, bo Agnieszka zrobiła jeden głupi żart z wizytówką? Mówię, że od teraz będę podejmować własne decyzje dotyczące moich pieniędzy i mojego domu. Jeśli Zofia i Marek chcą podróż poślubną na Bali, mogą na nią zaoszczędzić, jak większość młodych par. Jeśli ty i Agnieszka chcecie większy dom, możecie na niego zapracować. Jan wpatrywał się we mnie, jakbym nagle zaczęła mówić w obcym języku. Potem odwrócił się do Michała. Chcę porozmawiać z moją matką sam na sam. Zostaję, powiedział Michał stanowczo. To jest sprawa rodzinna. Dokładnie, odpowiedział Michał. A ja jestem rodziną. Coś zmieniło się w wyrazie twarzy Jana. Jakaś kalkulacja, ponowna ocena. Zawsze potrafił mną manipulować, gdy byliśmy sami. Grając na moich emocjach, na moim smutku po Robercie, na moim pragnieniu utrzymania pokoju. Ale w obecności Michała te taktyki nie zadziałały. Dobrze, warknął, kierując się do drzwi. Ale to jeszcze nie koniec, mamo, daleko do końca. Potem jak wyszedł, Michał westchnął. Przepraszam, babciu. Za co, kochanie? Nic złego nie zrobiłeś. Za to, że nie stanąłem wcześniej. Za to, że pozwoliłem, żeby tak cię traktowali. Wstałam i mocno go przytuliłam. Teraz stoisz. To się liczy. Po tym jak Michał wyszedł, siedziałam w ciszy mojego domu, myśląc o Robercie, o klauzule w jego testamencie, o rodzinie, którą razem wychowaliśmy. Czy popełniliśmy gdzieś błąd z Janem, czy też zawsze miał w sobie tę nutę roszczeniowości, której nie dostrzegliśmy? Co ważniejsze, co miałam teraz zrobić? Odpowiedź nadeszła powoli, kształtowała się w mojej głowie jak wywołujące się zdjęcie. Zamiast konfrontować Jana i Agnieszkę bezpośrednio z klauzulą, co tylko sprawiłoby, że zmieniliby swoje zachowanie ze strachu, a nie z szacunku, po prostu pozwoliłam im nadal pokazywać swoje prawdziwe kolory. W międzyczasie cicho odzyskałam swoje życie i swoją niezależność. Następnego ranka zadzwoniłam do mecenasa Marcina Wójcika. Elżbieta, odezwał się ciepło. Miałem nadzieję, że odezwiesz się po ślubie. Tak, po części dlatego dzwonię. Wyjaśniłam, co wydarzyło się na branczu i wizytę Jana później. Muszę dokładnie zrozumieć, co Robert zostawił w swoim testamencie, Marcin. Nastąpiła pauza. Może lepiej omówić to osobiście. Czy mogłaby pani przyjść do mojego biura dziś po południu? 3 godziny później siedziałam naprzeciwko Marcina w jego dobrze urządzonym biurze, gdy wyjaśniał mi pełny zakres majątku Roberta. Liczby zaparły mi dech w piersiach. Robert zbudował kilka firm w ciągu swojego życia, wyjaśnił Marcin, i sprzedał je w odpowiednich momentach. Jego inwestycje były niezwykle konserwatywne, co oznacza, że pięknie przetrwały kryzysy gospodarcze. Wiedziałam, że jestem w komfortowej sytuacji, powiedziałam słabo. Ale Robert był człowiekiem prywatnym, jeśli chodzi o pieniądze. Nie wierzył w obnoszenie się z bogactwem. Marcin uśmiechnął się. Zawsze mówił, że poślubiła go pani, kiedy nie miał nic poza potencjalem w rozpadającym się Chevy. Więc nigdy nie chciał, żeby stała się pani jedną z tych kobiet, które dbają tylko o markowe ubrania i członkowstwo w klubach wiejskich. Zaśmiałam się cicho, słysząc głos Roberta w tych słowach. To brzmi jak on.
Jeśli chodzi o klauzurę, kontynuował Marcin, jest prosta, ale potężna. Każdy potomek, który publicznie panią upokorzy, traci całe swoje dziedzictwo. Incydent z wizytówką na ślubie z pewnością się kwalifikuje i Branch to też najprawdopodobniej. Ale Elżbieta, nie musi pani podejmować żadnych decyzji już teraz. Klauzula pozostaje w mocy przez całe pani życie. Skinęłam głową, myśląc, a co jeśli ja chciałabym wprowadzić jakieś własne zmiany do moim testamentu, do sposobu zarządzania moich aktywów? Marcin pochylił się do przodu. Co ma pani na myśli? Kiedy opuściłam biuro Marcina, miałam plan. Żadnych dramatycznych konfrontacji, żadnych ultimatów, tylko ciche odzyskanie mojego życia i mojej mocy. Najpierw zadzwoniłam do mojej starej przyjaciółki Eleonory, którą rzadko widywałam od śmierci Roberta. Umówiłyśmy się na lunch następnego dnia. Potem zatrzymałam się w Centrum Kultury i odebrałam broszurę o kursach dla dorosłych. Robert zawsze zachęcał mnie do rozwijania moich zainteresowań malarstwem. Być może nadszedł czas. W domu usiadłam przy komputerze i zaczęłam padać małe kredyty biznesowe. Michał wspomniał, że chciałby otworzyć księgarnię po studiach, ale martwił się kosztami uruchomienia. Prawdziwa inwestycja w przyszłość mojego wnuka wydawała się idealnym wykorzystaniem części moich zasobów. Kiedy zadzwonił mój telefon i zobaczyłam, że to Agnieszka, pozwoliłam, żeby poszło na pocztę głosową. Stara Elżbieta odebrałaby natychmiast, zaniepokojona, co za nagła potrzeba lub żądanie nadejdzie. Ale ta Elżbieta zanikała, zastąpiona przez kobietę, która wreszcie rozpoznawała swoją wartość. Wiadomość głosowa, kiedy jej później posłuchałam, była dokładnie tym, czego się spodziewałam. Elżbieta, to Agnieszka. Jan powiedział mi o waszej wczorajszej rozmowie. Myślę, że doszło do nieporozumienia. Zawsze mieliśmy na uwadze twoje najlepsze interesy. Jan i ja myśleliśmy, że powinniśmy zjeść kolację w ten weekend, żeby wyjaśnić sprawę. Och, i Zofia wspomniała, że przemyślałaś sprawę podróży poślubnej. Naprawdę muszą szybko zarezerwować, żeby dostać najlepsze ceny. Oddzwoń. Usunęłam wiadomość, nie odzwaniając. Zamiast tego otworzyłam moją książeczkę czekową i wypisałam skromny czek jako prezent ślubny dla Zofii i Marka, wystarczający na ladną podróż poślubną, ale może na polskim wybrzeżu, a nie na Bali. Załączyłam go do kartki z ciepłą notką życzącą im szczęścia, a następnie zakleiłam kopertę. Moja cicha strategia się rozpoczęła. Żadnych konfrontacji, żadnych dramatów, tylko ciche, stanowcze granice. Robert by to zatwierdził. 6 miesięcy minęło w mgnieniu oka, pełne cichych, ale znaczących zmian. Zapisałam się na kursy malarstwa w Centrum Kultury. Odnowiłam kontakty ze starymi przyjaciółmi i spędziłam więcej czasu z Michałem, który regularnie mnie odwiedzał. Zapewniłam mu kapitał początkowy na jego plan biznesowy księgarnię, który rozwijał się pięknie. Tymczasem postawa Jana i Agnieszki oscylowała między chłodnym dystansem a desperackkimi próbami ponownego uzyskania do moich finansów. Kiedy ciche traktowanie nie przynosiło rezultatów, nagle pojawiali się z wymuszonymi uśmiechami i przejrzystymi wymówkami, by mnie odwiedzić. Za każdym razem w końcu kierowali rozmowę na pieniądze. Remont, który planowali, pragnienie Zofii, by kupić dom z Markiem, ich własne obawy dotyczące emerytury. Za każdym razem grzecznie odmawiałam angażowania się. Zarządzam swoimi finansami. Stało się moją mantrą, wypowiadaną z uśmiechem, który z każdą powtórką stawał się coraz bardziej pewny siebie. Nie przyjęli odrzucenia dobrze. Wiadomości od Agnieszki stawały się coraz bardziej wrogie, rozmowy Jana bardziej wymagające. Ale ja znalazłam nową siłę w mojej ciszy, w granicach, które wreszcie egzekwowałam. Dziś były moje urodziny, moje 66. I mimo moich protestów, Michał nalegał na zorganizowanie małego spotkania rodzinnego w moim domu. Czas, żeby przypomnieli sobie, czyj to dom, powiedział z ponurą determinacją, która tak bardzo przypominała mi Roberta.
Spędziłam poranek w moim ogrodzie, usuwając przekwitłe róże i czerpiąc spokój z tej prostej czynności. Ogród był kolejną ofiarą ostatnich 3 lat. Zaniedbałam go, zaspokajając żądania Jana i Agnieszki. Teraz wracał do życia, podobnie jak ja. Do popołudnia mój dom był gotowy na gości. Michał przybył wcześniej, aby pomóc w ostatnich przygotowaniach. Na pewno jesteś gotowa na to? Zapytał, układając ser i krakersy na półmisku. Tak, gotowa jak tylko mogę być, odpowiedziałam, wygładzając moją nową sukienkę, odważną czerwoną, której nigdy wcześniej bym nie wybrała. Dziękuję, powiedziałam po prostu, cofając się, by wpuścić ich do środka. Zofia i Marek przybyli kilka chwil później, a za nimi Marcin i inna para, która była bliskimi przyjaciółmi Roberta i mnie. Przeszłam przez powitania i small talk z opanowaniem, które 6 miesięcy temu uznałabym za niemożliwe. Gdy usiedliśmy w jadalni, nie mogłam nie zauważyć wzroku Jana wędrującego po domu, oceniającego, kalkulującego. Oczy Agnieszki ciągle wracały do nowego obrazu, wiszącego na ścianie, krajobrazu, który sama stworzyłam. Czy przearanżowałaś, Elżbieta? Zapytała. Jej ton sugerował, że zmiany ją niepokoją. Tylko kilka poprawek, odpowiedziałam. Chodziłam na lekcje malarstwa. Lekcje malarstwa? Powtórzył Jan, jakbym powiedziała, że uczę się latać statkami kosmicznymi. Babcia jest naprawdę utalentowana, powiedział Michał z dumą. Sprzedała już 2 obrazy na jarmarku sztuki w Centrum Kultury. Sprzedała? Agnieszka wyglądała na autentycznie zdezorientowaną. Ale po co miałabyś sprzedawać obrazy? Uśmiechnęłam się. Nie chodzi o potrzebę, Agnieszka, chodzi o radość. Nastała niezręczna cisza, przerwana przez Marka, który zapytał o księgarnię, którą Michał planował otworzyć. Idzie świetnie, powiedział Michał. Dzięki babci mam już gotowy plan biznesowy i szukam lokalizacji. Jan podniósł głowę. Dzięki babci? Co to znaczy? Michał spojrzał ojcu prosto w oczy. Babcia inwestuje w moją księgarnię. Inwestuje? Głos Jana podniósł się. Za jakie pieniądze? Za moje pieniądze, powiedziałam cicho. Ale, zaczął Jan, po czym ugryzł się w język, zerkając na innych gości. Może powinniśmy to omówić prywatnie? Mamo, nie ma nic do omówienia, odpowiedziałam. Podejmuję teraz własne decyzje finansowe. Twarz Jana ściemniała. Wyglądał, jakby chciał powiedzieć więcej, ale Zofia przerwała, opowiadając historię o ich podróży poślubnej na Półwysep Helski do miejsca, które wybrali po otrzymaniu mojego skromnego prezentu. Rozmowa zmieniła tor. Napięcie chwilowo zelżało. Po kolacji, gdy przeszliśmy do salonu na kawę i deser, Agnieszka dopadła mnie w kuchni. Elżbieta, co się z tobą dzieje? Zażądała ostrym szeptem. Najpierw odmówiłaś pomocy z podróżą poślubną, potem nic od ciebie nie słyszymy przez miesiące, a teraz rzucasz pieniędzmi na marzenia Michała. To nie jest marzenie, odpowiedziałam spokojnie, to solidny plan biznesowy. Nie bądź naiwna, księgarnie nie są już rentowne, on cię wykorzystuje. Nie, Agnieszka, wspieram ambicje mojego wnuka, jest różnica. Jej oczy zwęziły się. Jan i ja rozmawialiśmy. Myślę, że czas, żebyś rozważyła przeprowadzkę w bardziej dogodne miejsce. Słoneczne Wzgórza ma piękne mieszkania, a pieniądze ze sprzedaży tego domu mogłyby pomóc nam wszystkim. I tak to było. Plan, który Michał podsłuchał, teraz ujawniony. Ten dom nie jest na sprzedaż, powiedziałam stanowczą, a moje warunki mieszkaniowe nie są tematem do rodzinnej dyskusji. Zanim zdążyła odpowiedzieć, w drzwiach pojawił się Jan. Wszystko w porządku? Po prostu wspaniale, powiedziałam, podnosząc upieczone tego ranka ciasto, może zjemy deser?
W salonie Jan odchrząknął, gdy zaczęłam kroić ciasto. Zanim przejdziemy dalej, mamo, jest coś, o czym ja i Agnieszka chcemy porozmawiać za wszystkimi. Moja ręka zastygła na nożu do ciasta. To nie było częścią wieczoru, który zaplanowałam. Od pewnego czasu niepokój nas ostatnie podejmowanie decyzji przez mamę, ogłosił Jan do wszystkich w pokoju. Pokoju zapanowała oszołomiona cisza. Myślimy, że nadszedł czas, aby rozmarzyć pełnomocnictwo, kontynuował Jan, dla jej własnej ochrony. Marcin Wójcik z rozwagą odstawił filiżankę kawy. To poważny krok, Janie. Czy masz dowody na zmniejszoną zdolność? Ona rozdaje pieniądze na finansowanie księgarni w erze cyfrowej, odpowiedział Jan, jakby to wszystko wyjaśniało. I odmawia rozważenia rozsądnych opcji zmniejszenia mieszkania. Czułam, jak ogarnia mnie dziwny spokój. Ten moment był nieunikniony od dnia, w którym zaczęłam mówić nie. Pani matka wydaje się mi doskonale kompetentna, zauważył Marcin. Podejmowanie decyzji, z którymi się nie zgadzasz, nie jest dowodem niezdolności. Nie rozumiesz, nalegał Jan, podnosząc głos. Zawsze polegała na tacie, a potem na mnie w kwestiach finansowych. Teraz nagle podejmuje te irracjonalne decyzje. Wystarczy. Odłożyłam nóż do ciasta. Nie jestem irracjonalna, niezdolna ani nie potrzebuję twojego przewodnictwa, Janie. Mamo, bądź rozsądna. Byłam rozsądna przez 3 lata. Przerwałam. Płaciłam za remonty, wakacje, samochody i ślub. Pozwalałam, żebyście traktowali mnie jak chodzącą książeczkę czekową, a nie jak waszą matkę, ale to się teraz kończy. Twarz Jana poczerwieniała. Czy tego chcesz? Zażądał, gestykulując wokół stołu, upokorzyć nas przed wszystkimi, sprawić, że będziemy wyglądać jak złoczyńcy? Nie, Janie, powiedziałam cicho. Sami to sobie załatwiłyście. Samolubna stara kobieto, syknął, wstając tak nagle, że jego krzesło prawie się przewróciło. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy. Agnieszka pociągnęła go za ramię, nagle świadoma, jak to wyglądało w oczach innych. Ale Jan już się nie przejmował. Myślisz, że możesz nas po prostu odciąć? Tata by się wstydził. Właśnie w tym momencie Marcin Wójcik odchrząknął i wypowiedział słowa, które zmieniły wszystko. Właściwie, Janie, powiedział, twój ojciec przewidział tę dokładnie sytuację. Cisza, która nastąpiła po słowach Marcina, była absolutna. Jan stał zamrożony, z lekko otwartymi ustami, gdy Marcin sięgnął do marynarki i wyjął znajomą kopertę. Robert dodał klauzulę do swojego testamentu krótko przed śmiercią, wyjaśnił Marcin oszołomionym w pokoju. Jaką klauzulę? Zażądała Agnieszka, odzyskując głos pierwsza. Marcin spojrzał na mnie, cicho pytając o pozwolenie. Skinęłam głową. Klauzula stanowi, że każdy potomek, który publicznie upokorzy Elżbietę, traci całe swoje dziedzictwo, powiedział Marcin spokojnie. Obejmuje to traktowanie jej z brakiem szacunku, próby kontrolowania jej finansów wbrew jej woli lub próby zmuszenia jej do opuszczenia domu. To absurdalne, wykrzyczył Jan. Tata nigdy by zrobił, przerwał Marcin, a jako wykonawca jego spadku dokumentowałam incydenty przez ostatnie kilka miesięcy. Odwrócił się do mnie. Elżbieta, muszę zapytać, czy chce pani egzekwować klauzulę. Wszystkie oczy zwróciły się na mnie. Spojrzałam na Jana i Agnieszkę, ich twarze teraz blade z szoku i narastającego przerażenia. Spojrzałam na Zofię, która wydawała się zdezorientowana i zawstydzona. Potem spojrzałam na Michała, którego wyraz twarzy nie zawierał nic poza cichym wsparciem. Tak, powiedziałam wreszcie, chcę. Jan opadł z powrotem na krzesło. Nie możesz mówić poważnie. Nigdy nie mówiłam poważniej, odpowiedziałam. Wizytówka na ślubie, ogłoszenie podróży poślubnej na branczu, ciągłe żądania pieniędzy, a teraz ta próba uznania mnie za niekompetentną. Wszystko to kończy się dzisiaj. Ale nasze dziedzictwo, wyszeptała Agnieszka. Jest przepadłe, potwierdził Marcin. Całe? Zapytała Zofia, jej głos był cichy.
Marcin skinął głową. Obawiam się, że tak, klauzula jest dość jasna. To niesprawiedliwe, nagle krzyknął Jan, uderzając pięścią w stół. Ona nas oszukała, pozwoliła nam wierzyć, że pieniądze po prostu tam leżą i czekają na wykorzystanie. Nie, Janie, powiedziałam cicho. Nigdy niczego wam nie obiecałam. Zakładaliście, braliście, żądaliście, ale ani razu nie zapytaliście, czego ja potrzebuję lub czego chcę. A co z Zofią i Markiem? Zapytała Agnieszka desperacko. Oni nic złego nie zrobili. Marcin skonsultował swoje notatki. Zofia była obecna podczas kilku incydentów, ale nie brała aktywnego udziału w upokarzaniu, jednak nigdy też nie stanęła w obronie Elżbiety. Oczy Zofii wypełniły się łzami. Przepraszam, babciu, powinnam była coś powiedzieć na ślubie o tej wizytówce. Sięgnęłam przez stół i wzięłam ją za rękę. Wszyscy popełniamy błędy, kochanie. Pytanie, czego się z nich uczymy? Więc co teraz? Zapytał Marek, obejmując Zofię. Teraz, powiedział Marcin, zgodnie z warunkami klauzuli, część majątku Roberta należąca do Jana i Agnieszki zostaje ponownie rozdzielona. Komu? Zażądał Jan. Połowa trafia bezpośrednio do Elżbiety, wyjaśnił Marcin. Druga połowa jest dzielona między potomkami, którzy okazali jej należyty szacunek i troskę. Wszystkie oczy zwróciły się na Michała, które wyglądało na autentycznie zaskoczonego. Nie wiedziałem, powiedział szybko. Przysięgam, babciu, nie miałem o tym pojęcia. Wiem, kochanie, zapewniłam go. Twój dziadek byłby dumny z człowiekiem, którym się stałeś. Jan ponownie wstał, jego twarz wykrzywiona gniewem. To spisek, zmowa, zaskarżę to w sądzie. Możesz spróbować, powiedział Marcin spokojnie, ale klauzula jest prawnie wiążąca, a my mamy wystarczające dowody na spełnienie warunków. Elżbieta, zaczęła Agnieszka. Jej głos nagle stał się słodki. Na pewno możemy to załatwić jako rodzina. Nigdy nie mieliśmy... Skończ, Agnieszka, wtrąciłam. No to jest już za późno. Więc to tyle? Zażądał Jan. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy, po prostu nas odcinasz? Nie, Janie, powiedziałam, stając twarzą w twarz z moim synem. Po tym wszystkim, co ja dla ciebie zrobiłam, wreszcie staję w obronie siebie. Jest różnica. Spotkanie zakończyło się krótko po tym. Zofia i Marek wyszli z niezręcznymi przeproszeniami i obietnicami, że wkrótce zadzwonią. Jan i Agnieszka wybiegli bez słowa. Marcin i inni goście taktownie opuścili dom, zostawiając tylko Michała i mnie w nagłej ciszy mojego domu. Jesteś w porządku? Zapytał, pomagając mi sprzątać ledwo tknięte talerzyki z deserem. Jestem lepiej niż w porządku, odpowiedziałam, zaskoczona, że to prawda. Czuję się wolna. Rok później stałam w drzwiach rozdziału 1, księgarni, którą Michał wreszcie otworzył w uroczej, odrestaurowanej kamienicy w centrum miasta. Poranne światło słoneczne wpadało przez wysokie okna, oświetlając półki z starannie dobranymi książkami i wygodne kąciki do czytania. Przy kawowym kontuarze, obsługiwanym przez dziewczynę Michała, Emę, serwowano lokalnie palone ziarna kawy i domowe wypieki. W dziale dziecięcym mural, który namalowałam, pokrywał jedną ścianę, fantazyjną leśną scenę z ukrytymi zwierzętami i domkami wróżek do odkrycia przez małych czytelników. 2 razy w tygodniu prowadziłam zajęcia czytelnicze dla dzieci z okolicy, czego nigdy wcześniej sobie nie wyobrażałam. Małe mieszkanie na piętrze również zostało odnowione. Nie dla mnie. Nadal kochałam mój dom ze wspomnieniami o Robercie, ale dla młodego pisarza i programu rezydencyjnego, który Michał założył z części swojego spadku. Dzwonek nad drzwiami zadzwonił, a Zofia weszła, pchając wózek z 3-miesięczną córeczką Robertą, nazwaną na cześć jej dziadka. Babciu, zawołała Zofia, zauważając mnie. Nie wiedziałam, że dziś tu będziesz. Po prostu przyniosłam nowe zakładki, które namalowałam, powiedziałam, pochylając się, by podziwiać małą Robertę. Witaj, maleńka. Przez ostatni rok ja i Zofia powoli odbudowywałyśmy naszą relację. Po początkowym szoku związanym z ujawnieniem spadku, Zofia podjęła szczere wysiłki, by nawiązać ze mną kontakt niezależnie od swoich rodziców.
Marek okazał się stabilizującym wpływem, zachęcając ją do tworzenia własnych opinii, zamiast powtarzać opinie jej matki. Jan i Agnieszka to inna historia. Po kilku nieudanych próbach zakwestionowania klauzuli przeprowadzili się na Florydę, gdzie Jan podjął pracę u byłego wspólnika. Nasza komunikacja ograniczała się do kartek świątecznych i sporadycznych aktualizacji za pośrednictwem Zofii. Słyszałaś ostatnio od rodziców? Zapytałam, gdy Zofia usiadła przy małym stoliku z dzieckiem. Mama dzwoniła w zeszłym tygodniu, powiedziała z westchnieniem. Ta sama rozmowa co zawsze. Skargi na pracę, dom, na który musieli się zgodzić. Jak niesprawiedliwe jest wszystko. Przykro mi. Nie bądź, powiedziała Zofia stanowczo. Podjęły swoje wybory. Ja podjęłam swoje. Emma przyniosła kawę i świeże bułeczki, gruchając do dziecka, zanim wróciła za ladę. Michał wyszedł z tylnego pokoju ze stosem nowych dostaw. Jego twarz rozjaśniła się, gdy nas zobaczył. Idealny moment, powiedział, dołączając do nas przy stole. Chciałem wam coś zaproponować. Wyjaśnił swój pomysł na rozszerzenie programów społecznych księgarni, w tym korepetycje z czytania dla dorosłych i warsztaty pisarskie dla nastolatków. Będzie to oznaczało reinwestowanie części zysków, dodał, ale myślę, że warto. Myślę, że to cudowne, powiedziałam, czując przypływ dumy. Gdy omawiali szczegóły, rozejrzałam się po słonecznej księgarni, tej pięknej przestrzeni, która reprezentowała nie tylko marzenie Michała, ale nowy rozdział dla nas wszystkich. W ciągu roku od ujawnienia prawdy odkryłam w sobie części, które zbyt długo były uspione. Nawiązałam nowe znajomości, rozwijałam swoje malarstwo, a nawet zaczęłam podróżować. Najpierw proste weekendowe wycieczki, potem 2 tygodnie we Włoszech z grupą seniorów, gdzie poznałam Claude'ę, wdowcę z Bostonu o miłych oczach i suchym poczuciem humoru, który dzwonił do mnie w każdą niedzielę. Teraz Robert by to zatwierdził, pomyślałam. Nie tylko księgarnię czy moją nowo odnalezioną niezależność, ale także granice, które wreszcie ustaliłam. Próbował mnie chronić swoją klauzulą, ale w końcu nauczyłam się chronić siebie. Dziecko Zofii wydało szczęśliwe gulknięcie, sprowadzące mnie z powrotem do teraźniejszości. To była teraz moja rodzina. Nie idealna, nie kompletna, ale prawdziwa. Budowaliśmy coś nowego na ruinach tego, co zostało utracone. I to było na swój sposób piękne. Co myślisz, babciu? Zapytał Michał, wciągając mnie do rozmowy. Uśmiechnęłam się do mojego wnuka i wnuczki, do dziecka, które reprezentowało naszą przyszłość, do księgarni, która wyrosła z zaufania i szacunku, a nie z obowiązku i chciwości. Myślę, powiedziałam, że to jest dokładnie to, gdzie powinniśmy być.